Jego pozbawione wzroku oczy widziały świat z perspektywy Boga. Dwudziestego 5 marca 1961 roku grupa chłopów we wsi Perm, wiosce położonej u stóp Uralu, w samym sercu sowieckiej Rosji, obserwowała z zaciekawieniem opadającą kapsułę. Z codziennych obowiązków wyrwał ich głośny huk dobiegający gdzieś z nieba ponad ich głowami. W pewnej chwili z kapsuły oddzielił się mały obiekt z rozwijającym się spadochronem. Był to fotel katapultowy z przyczepionym do niego człowiekiem. Co niektórzy pamiętali jeszcze bardzo głośną sprawę sprzed roku o zestrzeleniu amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U-2 i pochwyceniu katapultującego się pilota. Może tym razem było podobnie? Miał na sobie jasno-pomarańczowy kombinezon, ale to nie jaskrawy kolor przyciągnął wzrok wieśniaków. Ramiona człowieka dziwnie się trzęsły, a nogi nienaturalnie machały. Kiedy ostatecznie spadł na pokrytą śniegiem ziemię, uderzył w jej powierzchnię jak worek kartofli. Zaniepokojeni upadkiem oraz brakiem oznak życiowych lotnika, grupa chłopów podbiegła do ciała. Uchylili pospiesznie szybkę wizjera hełmu i znieruchomieli. Na twarzy pilota widniała przyklejona kartka papieru z napisem makieta. Postać, która właśnie spadła z nieba, nie była człowiekiem, była manekinem, lalką podróżującą w kosmosie. Kiedy prawda wyszła na jaw, posypały się ciosy od niedoszłych ratowników. Iwan Iwanowicz urodził się, no cóż, prawdę mówiąc, nigdy się nie urodził, bo też nigdy nie żył. Był po prostu manekinem. Miał ludzką twarz z ustami, nosem, oczami, brwiami, a nawet rzęsami. Miał tylko jeden mankament. Wyglądał jak ludzki trup. Imię jest akronimem od Isledowatelski Antropomorficzny Autonomny Kompleks, co oznacza badawczy, antropomorficzny, autonomiczny kompleks. Jednym słowem celem jego istnienia było testowanie warunków, jakie mogłyby wystąpić podczas lotu kosmicznego, czyli przede wszystkim wpływu przeciążenia na ciało ludzkie podczas startu rakiety i jej powrotu na Ziemię. Technicznie rzecz biorąc, wyprzedził Jurija Gagarina o 4 tygodnie. Iwan Iwanowicz poleciał w kosmos na pokładzie statku Korabl Sputnik 5, znanego również jako Sputnik 10, będącego częścią programu testowego, mającego utorować drogę dla radzieckiego programu Wostok, czyli umieszczenia pierwszych radzieckich kosmonautów w kosmosie, konkurując tym samym z amerykańskim projektem Mercury. Lot Iwana był drugim lotem manekina testowego. Pierwszy, z użyciem brata bliźniaka, odbył się wcześniej 9 marca. Rozprawmy się jednak na początku z pewnymi spiskowymi teoriami, które po dziś dzień rozpalają wyobraźnię osób, które o podboju kosmosu niewiele wiedzą. Radziecki program kosmiczny jest znany ze swojej tajności. Informacje o lotach były dokładnie kontrolowane, czyli w dużej mierze utajnione. Z jednej strony chodziło przede wszystkim o to, żeby być o krok przed konkurencją. Nie trzeba również tłumaczyć się z ustalonego i podanego do publicznej wiadomości terminu jakiegoś przedsięwzięcia. Z drugiej jednak strony niestety tworzyło to podatny grunt na różnego rodzaju plotki, spekulacje i teorie spiskowe. W takiej atmosferze ograniczonej informacji oraz bliskiej perspektywie ludzkich lotów kosmicznych zakorzeniła się plotka: Sowieci ukrywali śmierć w kosmosie swoich pierwszych kosmonautów. Plotki te zaczęły się już pod koniec lat 50., ale nasiliły się w czasie trwania programu Korabl Sputnik. Opierały się one na zniekształconych opowieściach o odzyskiwaniu kapsuł Korabl Sputnik z manekinami. Historyjki te przypominały wszystkim dobrze znaną zabawę w głuchy telefon. Z każdym następnym powtórzeniem stawały się coraz bardziej zdumiewające. Tak więc okazywało się, że kosmonauci ginęli w wyniku uderzenia, bądź tracili zmysły w kosmosie, skazani na wieczne okrążanie Ziemi, ponieważ ich kapsuły odmawiały z jakiegoś względu ponownego wejścia w atmosferę. W maju 1960 roku nieustępliwy antykomunistyczny senator Henry Jackson zarzucił Rosjanom, że oznaczenie misji Korabl Sputnik jako lotów bezzałogowych było misterną przykrywką dla serii katastrofalnych, nieudanych misji załogowych.
Sowieci bagatelizowali te zaczepki, aby nie ujawniać przy okazji swoich przyszłych planów. Koral Sputnik był przecież częścią kolosalnego, intensywnego wysiłku, mającego na celu przygotowanie pierwszego załogowego lotu Wostok. Niestety, dla wielu obserwatorów sowiecka tajemnica i zaprzeczenia dowodziły jedynie, że mieli coś do ukrycia. Entuzjaści amatorskiego radia również włączyli się do akcji. Bracia Judica Cordiglia z Włoch osiągnęli znaczny rozgłos dzięki powtarzanym historiom o przechwytywaniu transmisji zaginionych kosmonautów. Udało im się nawet wykorzystać swoją sławę do występu w teleturnieju, w którym wygrali wycieczkę do NASA. Kolejną postacią był felietonista Washington Post Drew Pearson, który przedstawiał siebie jako prowadzącego jednoosobową wojnę z tajemnicami Kremla. Pisał więc liczne artykuły o rzekomych radzieckich katastrofach kosmicznych. Tak więc w jego twórczości pojawiły się sceny ze skazanymi na zagładę sowieckimi kosmonautami lamentującymi przez radio ze swoich blaszanych grobowców: „Pamiętaj o nas, ojczyzno, jesteśmy zgubieni”. Spisek zaginionych kosmonautów był tak silny, że wpłynął na doniesienia o prawdziwych radzieckich katastrofach kosmicznych, takich jak śmierć kosmonauty Władimira Komarowa, gdy spadochron jego statku kosmicznego Sojuz-1 uległ awarii podczas ponownego wejścia w atmosferę w 1967 roku. Lewicowy magazyn Ramparts zacytował rzekomego byłego podsłuchiwacza NSA, który podsłuchał, jak Komarow, świadomy swej dramatycznej sytuacji, rzewnie żegnał się z żoną i pomstował na radziecki program kosmiczny i premiera Aleksieja Kosygina. Sowieci doskonale zdawali sobie sprawę z plotek i wiedzieli, że opinia publiczna świata jest zwrócona przeciwko nim. Plotki o zaginionych kosmonautach zostały przekonująco obalone już w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Ale kiedy pod koniec lat 80. Michaił Gorbaczow zapoczątkował reformy w Związku Radzieckim, ujawniono wszystkie katastrofy zarówno radzieckiemu narodowi, który był żądny prawdy, jak i ciekawskim amerykańskim ekspertom. Obecnie wiadomo, że Sowieci ukrywali katastrofy i wypadki w ramach programu kosmicznego, ale nie ma dowodów sugerujących, że kiedykolwiek ukrywali jakiekolwiek zgony na orbicie. W 1960 roku eksplozja rakiety bezzałogowej R-16 na platformie startowej zabiła ważnego urzędnika sowieckich sił powietrznych, marszałka Mitrofana Niedelina i około 120 innych pracowników, których pochowano potajemnie w różnych miejscach w różnym czasie. Zakazano również podawania na ich nagrobkach pełnych dat zgonu. Ponadto kosmonauta stażysta Walentin Bodnarenko zginął w straszliwym pożarze w bogatej w tlen atmosferze komory jonizacyjnej podczas testów kwalifikacyjnych, zresztą z własnej winy. Jednak pośród potoku ujawnionych rewelacji na temat chaosu i przepychanek w radzieckim programie kosmicznym nie było dowodów na potwierdzenie teorii zaginionych kosmonautów. Wróćmy jednak do naszego manekina. Iwan był głównie wykonany z metalu i pokryty był syntetyczną skórą, dającą wrażenie naturalnej. Miał również giętkie stawy, co ułatwiało ubieranie go i umieszczanie w statku kosmicznym. Zaprojektowany został przez Moskiewski Instytut Protetyki. Twarz jako jedyna część nieokryta skafandrem została wykonana z dużą starannością. Ręce i nogi mieściły w sobie urządzenia do przeprowadzania eksperymentów medycznych, jak i zbierania danych telemetrycznych, takich jak przyspieszenie, zmiany prędkości kątowej czy mierzenia poziomu promieniowania kosmicznego. Miał również nadajnik radiowy, mógł więc komunikować się z Ziemią. Wewnątrz jego ciała umieszczono jeszcze pojemniki z 40 białymi i 40 czarnymi myszami, grupą świnek morskich i innych gadów. Dodatkowo znajdowały się tam próbki ludzkiej krwi, ludzkie komórki rakowe, drożdże i różne bakterie. Jednak głównym zadaniem Iwana było przetestowanie mikrofonu i systemu transmisji dla przyszłych kosmonautów. Na początku zastanawiano się, jakiego nagrania użyć. We wcześniejszym locie odtworzono taśmę zawierającą wymawiane kombinacje cyfr i liter, co oczywiście spowodowało kolejny szereg plotek
jakoby Rosjanie ukryli kolejną próbę kosmicznej katastrofy, w której kosmonauta za pomocą szyfru wzywał pomocy. Inną propozycją było recytowanie szczegółów technicznych lotu, ale inżynierowie doszli do wniosku, że mogłoby to sugerować, że Iwan jest częścią misji szpiegowskiej. Ostatecznie jeden z techników zasugerował użycie nagrania śpiewu. Śpiew w kosmosie? Projektanci oponowali. Zachodni podsłuchiwacze założyliby, że kosmonauta oszalał. Kompromisem okazało się nagranie chóru. Nawet łatwowierni zachodni kapitaliści nie założyliby, że do statku może się zmieścić cały chór, w dodatku w tak małej kapsule. Iwan Iwanowicz latał więc po świecie, na przemian śpiewając i deklamując przepis na barszcz, popularną we wschodniej Europie zupę z buraków. Niestety, jak opowiadał kiedyś Aleksiej Leonow, nagranie Iwana, zgodnie z obawami radzieckich inżynierów, rzeczywiście zostało odebrane przez zachodnie stacje nasłuchowe jako kolejny nieudany i zatuszowany lot radzieckiego kosmonauty. Oliwy do ognia dodał jeszcze fakt, że radziecka agencja informacyjna TASS nie poinformowała opinii publicznej o kolejnym locie testowym. Rzeczywistość była jednak całkiem inna. Loty z 9 i 25 marca zakończyły się pełnym sukcesem. Wykonano wówczas jedno pełne okrążenie Ziemi, dostarczając całą gamę pomiarów telemetrycznych. Sukces Iwana spowodował, że kolejny lot w kosmos wyniósł 12 kwietnia 1961 roku na orbitę nie manekina, a człowieka, Jurija Gagarina. Warto na koniec jeszcze wspomnieć, że dla towarzystwa Iwanowi dodano psich towarzyszy. 9 marca poleciała Czernuszka, a 25 marca Zwiezdoczka. Oba psy na szczęście przeżyły lot. Podczas gdy Jurij Gagarin i Walentyna Tiereszkowa byli fetowani i celebrowani jako bohaterowie, Iwan Iwanowicz został zamknięty na 10-lecia w tajnym muzeum, niedostępnym dla publiczności. W latach 90. miliarder, biznesmen, filantrop i kandydat na prezydenta Rosperot zakupił na aukcji dużą ilość radzieckich pamiątek kosmicznych, w tym naszego kosmicznego bohatera Iwana. To właśnie dzięki tej kolekcji Iwan trafił do swojego obecnego domu w Instytucie Smithsona, wychodząc z cienia i stając twarzą w twarz z publicznością, przypominając o skrajnej nieufności, która kwitła między Związkiem Radzieckim a Zachodem podczas zimnej wojny.